Do Makao przylecieliśmy z Pekinu. Lot trwał ponad 3 godziny. Miasto odwiedziliśmy z ciekawości, bo chcieliśmy zobaczyć, jak naprawdę wygląda to słynne chińskie Las Vegas. Makao ma niezwykłą historię. Kiedyś było zwykłą rybacką wioską. W XVI wieku Portugalczycy uzyskali zgodę cesarza, aby osiedlić się tam i prowadzić handel. Z czasem Makao stało się kolonią portugalską, miejscem, gdzie spotykały się kultura europejska i chińska. W XIX wieku wielkim problemem w Chinach stał się handel opium, którym zajmowali się głównie Brytyjczycy. Uzależnienie ludzi i straty gospodarcze doprowadziły do wojen opiumowych. Chiny przegrały te wojny i musiały oddać Brytyjczykom Hongkong, a Portugalczycy umocnili swoją obecność w Makao. Makao pozostało pod administracją Portugalii aż do 1999 roku, kiedy zostało zwrócone Chinom jako specjalny region administracyjny. Podobnie było z Hongkongiem, który wrócił do Chin w 1997 roku. Dziś Makao słynie z kasyn i kolonialnej architektury, a Hongkong znany jest jako wielkie centrum finansowe i handlowe Azji. Co ciekawe, Makao nie jest zwykłym chińskim miastem, to specjalny region administracyjny Chin. Oznacza to, że ma własne prawa i walutę. I tu spotkała nas mała niespodzianka. Kiedy przyjechaliśmy do Makao, mieliśmy problem z płatnościami. Przywieźliśmy ze sobą dolary amerykańskie, ale tutaj nie są one honorowane w sklepach czy restauracjach. Dlatego warto o tym pamiętać i przygotować się wcześniej. W Makao obowiązują dwie waluty: pataka, oficjalna waluta Makao, oraz dolar hongkoński, również powszechnie akceptowany. Makao składa się z półwyspu i 2 wysp, które łączą długie mosty. Portugalskie wpływy są tu bardzo widoczne. Kolorowe kamienice, kościoły, brukowane place – wszystko to miesza się z typowo chińską architekturą i kulturą. W dzień spacerowaliśmy po starej części miasta. Największe wrażenie zrobiły na nas ruiny kościoła Świętego Pawła, symbol Makao. Obok znajduje się plac Senado, pełen życia, otoczony kolorowymi budynkami z czasów portugalskich. Ta część Makao ma swój urok. Małe uliczki, kawiarenki i kolonialna architektura przenoszą w zupełnie inny świat. Wieczorem wybraliśmy się do Tajpa, nowoczesnej dzielnicy z gigantycznymi hotelami i kasynami. I tu przeżyliśmy prawdziwy szok. Ogromne budynki oświetlone neonami, fasady błyszczące tysiącem kolorów, luksusowe samochody pod wejściami i tłumy turystów. Wszystko wyglądało jak sceneria z filmu. W jednym czasie przenieśliśmy się do Wenecji, Londynu i Paryża. Najpierw odwiedziliśmy The Venetian, największy hotel w Makao. To miejsce naprawdę nas zaskoczyło. Chodziliśmy długimi korytarzami, a nad naszymi głowami było niebo. Na suficie namalowany błękit z obłokami sprawiał wrażenie, jakbyśmy byli na dworze.
Przyjemnie było spacerować we wnętrzu hotelu Venecjan i podziwiać jego architekturę. Dzięki niezwykłym malowanym sufitom i jasnym wnętrzom można odnieść wrażenie, że zawsze świeci tam słońce. Do tego kanały z wodą, gondole i włoskie kamieniczki, dokładnie jak w Wenecji. Spacerując tam, można się całkiem zapomnieć i uwierzyć, że to prawdziwe miasteczko, a nie wnętrze hotelu. Przechadzając się korytarzami hotelu Venecjan, można poczuć się jak w prawdziwym włoskim muzeum. Ściany zdobią obrazy i dekoracje w klasycznym stylu, a każdy detal przypomina o bogatej historii włoskiej sztuki. To miejsce zachwyca elegancją i sprawia, że spacer staje się niezwykłym doświadczeniem. Potem udaliśmy się do The Parisian. Tutaj największą atrakcją jest ogromna wieża Eiffla, która w nocy świeci się kolorami i naprawdę przypomina tę prawdziwą z Paryża. W środku hotel wygląda jak pałac. Złote zdobienia, kryształowe żyrandole, wielkie schody. Mieliśmy wrażenie, że weszliśmy do wersalskich sal, tyle że w środku Azji. Wieża Eiffla przy hotelu Parisian zachwyca swoim wyglądem. Turyści nieustannie zatrzymują się, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, a nocą, oświetlona tysiącami świateł, prezentuje się najpiękniej. Spacerowaliśmy wąskimi uliczkami pełnymi pięknie oświetlonych budynków. Przy hotelu Parisian rozbrzmiewała muzyka w stylu francuskim, a przy Venetian brzmienia weneckie. Po przeciwnej stronie hotelu znajduje się The Londoner, kompleks inspirowany stylem angielskim. W środku można poczuć klimat Londynu. Jest Big Ben, charakterystyczne czerwone budki telefoniczne, a nawet wnętrza przypominające ulice brytyjskiej stolicy.
Kolejnym punktem był Galaxy, gigantyczny kompleks, który zachwyca rozmachem. W środku są luksusowe sklepy, fontanny i restauracje. To takie miasto w mieście. Wnętrze hotelu Galaxy zrobiło na nas ogromne wrażenie. Podziwialiśmy szerokie korytarze, eleganckie restauracje i zachwycające sufity pełne barw. Wrażenie było takie, jakby w środku płynęła rzeka, tuż obok miejsca, gdzie odbywa się pokaz magicznego diamentu. Trafiliśmy też na specjalny pokaz diamentowego lotosu, gdzie z sufitu opadał ogromny, świecący diament otoczony efektami świetlnymi i muzyką. Naprawdę bajkowe widowisko. Spacerując po tej części Makao, nie mogliśmy wyjść z podziwu. Wszędzie luksusowe samochody, elegancko ubrani ludzie, błyskające światła i kasyna pełne graczy. Makao to prawdziwe centrum światowego hazardu. Kasyna są tu ogromne i luksusowe, a przychody z gier są dużo większe niż w Las Vegas. Dla porównania, w 2024 roku kasyna w Makao wygenerowały ponad 28 miliardów dolarów. To kilka razy więcej niż Las Vegas. Głównymi klientami kasyn w Makao są gracze z Chin kontynentalnych oraz Hongkongu. Wielu z nich to tak zwane high rollers, gracze VIP, którzy potrafią przegrywać lub wygrywać ogromne sumy przy stołach do gier. To właśnie oni generują dużą część przychodów miasta. Dlatego Makao nazywane jest często światową stolicą kasyn. Z ciekawości zajrzeliśmy do jednego z nich. Nie po to, żeby grać, ale żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka. To była nasza pierwsza wizyta w kasynie i byliśmy w szoku, jak wielu ludzi gra. Automaty były pełne, przy stołach kłębiły się tłumy ludzi, a atmosfera była niezwykle intensywna. Po takim wieczorze byliśmy pełni wrażeń. Makao okazało się miejscem kontrastów. Z jednej strony spokojne, kolonialne uliczki i zabytki, a z drugiej neonowe światła, przepych i luksus. Nasza wizyta w Makao trwała tylko jeden dzień, ale był to dzień intensywny i pełen emocji. Zobaczyliśmy zabytki, poczuliśmy portugalski klimat, a wieczorem daliśmy się porwać magii świateł i luksusowych hoteli. To miasto zostawiło w nas ogromne wrażenie. A trzeba pamiętać, że to dopiero trzeci dzień naszej 3-tygodniowej podróży po Chinach. Już tyle zobaczyliśmy, a przed nami jeszcze niezliczona ilość miejsc i przygód. Następnego dnia udaliśmy się do przejścia granicznego Portas do Cerco. To miejsce działa jak wielki terminal, tysiące ludzi przechodzą tam codziennie przez kontrolę paszportową i kierują się do Chin kontynentalnych. Kolejki były długie, ale wszystko szło sprawnie. Po drugiej stronie wsiedliśmy w taksówkę i ruszyliśmy do Shenzhen, aby podziwiać nowoczesność tego miasta, jego błyszczące wieżowce, tętniące życiem ulice i niezwykłą energię wielkiej metropolii. Jeżeli lubicie podróże i podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych miejsc, które chcemy zwiedzać razem z Wami.